Dobry wieczór Państwu, z tej strony Paulina Klimek. Właśnie otworzyliśmy galę KSW 97 po raz pierwszy. Jesteśmy w Tarnowie, w miejscu wyjątkowym dla Krystiana. Krystian dzisiaj debiutuje, niezwykle wzruszony, pełne emocji. Są to dla Ciebie wrażenia, te chwile. Wygrywasz swój debiut w największej w Polsce, jednej z największych w Europie organizacji. Jakie uczucia teraz Tobie towarzyszą przede wszystkim? Jestem szczęśliwy, strasznie jestem szczęśliwy. I co, no i nie zawiodłem, wiesz, swoich trenerów, swoich chłopaków i swoich kibiców, którzy tu przyszli. Pewnie jakbym przegrał, też bym nie zawiódł, wiesz co, bo zawsze daje się wszystko. Ale jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem, że tak fajnie się ułożył mój debiut w tej organizacji i wygrałem z fajnym, mocnym zawodnikiem, tak samo już kolejną walkę, więc cieszę się, że się rozwijam jako zawodnik i cieszę się, że tak samo jestem coraz lepszym fighterem i człowiekiem, nie? Zdecydowanie się rozwijasz. Pamiętam Twoje początki jeszcze w mniejszych polskich organizacjach, nasze pierwsze wywiady, a teraz tutaj spotykamy się we dwójkę na tej ściance. To są bardzo przyjemne chwile. To jest Twoje 9. zwycięstwo w profesjonalnej karierze. To jest imponujący wynik naprawdę, więc nawet na papierze te Twoje rezultaty mówią same za siebie. Powiedz mi, z czego dzisiaj jesteś najbardziej z siebie zadowolony? Ta stójka była fajna, przekrojowa, miałeś na to pomysły, te high kicki odznaczały się, również kopnięcia na korpus. Chyba wszystko się zgadzało. Wiesz co, wszystko było tak zaplanowane, żeby to działało. Wiesz, zawsze są jakieś tam myśli, że to nie zadziała, że coś może się nie udać, no ale wiesz, ale jak nie wyjdziesz, nie spróbujesz, to się nie dowiesz, nie? Ja mam bardzo świetny sztab trenerski, wiesz, który mnie ustawia już od początku. Tutaj w Tarnowie trenuję 9 lat, jeszcze chwilkę, jeszcze wcześniej tam trenowałem, więc tak naprawdę człowiekiem i ojcem sukcesu mojego jest Radek Piechnik oraz moi trenerzy z Legion Team Tarnów, nie? Oraz ludzie, którzy mnie wspierają, czyli jak grupa promotorska Artnox oraz sponsorzy i moi kibice, którzy są zawsze ze mną i którzy mnie wspierają, czy wygrywam, czy przegrywam, są zawsze ze mną, nie? I ostatnie pytanie ode mnie. To, że debiutujesz w KSW i jest to w Twoim miejscu, w Twoim lokalnym mieście, gdzie trenujesz, gdzie się doszkalasz, czy to była bardziej presja, czy motywacja, bo to potrafi dwojako działać na atletę? Wiesz co, różnie. Na przykład o godzinie 13 byłem szczęśliwy, o godzinie 13:37 już, wiesz, się denerwowałem, o godzinie 13:45 byłem zesrany, wiesz co, więc to różne są te emocje, no ale tak jak mówię, jeżeli nie wejdziesz, nie spróbujesz, to się nie dowiesz, nie? Krystian, gratulujemy Tobie fantastycznego debiutu, takiego, który można wymarzyć i dalej spełniaj wszystkie swoje plany i ambicje, jest wspaniale. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór, z tej strony Paulina Klimek, gala KSW 97 nadal trwa, a za nami pojedynek drugi, kolejny debiutant i kolejne zwycięstwo od debiutanta. Michał Guzik dzisiaj nie jednogłośną decyzją, ale jednak wygrywasz. 5. zwycięstwo, nadal jesteś niepokonany w profesjonalnej karierze. Przetrwałeś ciężkie chwile w pierwszej rundzie, a potem już wszystko, im dalej w las, tym lepiej dla Ciebie. Cześć, witam wszystkich. No przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało się wygrać. Tym bardziej, że poprzeczka na wejście do tej organizacji została, uważam, zawieszona bardzo wysoko, więc zwycięstwo z Konradem wydaje mi się, że rankingowo dużo mi daje. Co do tego zagrożenia w pierwszej rundzie, to nie chcę się przechwalać, ale czułem, że naprawdę do tego duszenia jeszcze daleko brakuje. Konrad się tam troszkę męczył, obróciłem pozycję, już było mało czasu do końca rundy, żeby coś tam jeszcze przeatakować, ale starałem się jak mogłem i co, chciałem jakieś kopnięcie pod publikę, a reszta walki, no wiedziałem, że werdykt może pójść w dwie strony, bo ciężko tak na gorąco ocenić, ale i tak mimo wszystko starałem się troszeczkę poza samą walką zrobić jakieś show, podkręcić trochę kibiców, no bo no też zależy mi na tym, żeby po prostu kibice zapamiętali mnie troszkę bardziej z tej efektowności w czasie walki. No na pewno jej nie brakowało i też było widać, że potrafisz odczytać, jak bardzo słabnie kondycja Konrada, kiedy walka dalej się toczyła i byłeś coraz bardziej pewny siebie. Nawet komentatorzy zwrócili na to uwagę na wizji, mówiąc, że widać tę pewność siebie w Twoich ruchach i w Twoich ciosach przede wszystkim. Czy taki był właśnie plan na walkę? Całkowita stójka? Tak, chciałem się utrzymać walkę w stójce, no nie było niczym dziwnym, że Konrad najmocniejszy jest w parterze, tam chyba 15 wygranych przed czasem, wszystkie gdzieś tam przez poddania, więc raczej z tej strony parterowej obawiałem się największego zagrożenia, ale moje zapasy defensywne wydaje mi się, że zdały egzamin.
A gdzieś tak końcówkami rundy korciło mnie, żeby spróbować gdzieś Krystiana obalić i pokazać sędziom, że to jednak w tych zapasach ja mogę więcej, ale brakło mi trochę zdecydowania. Może następnym razem coś tam spróbuję obalać. Na pewno będziesz miał ku temu sposobność. Zdradź zatem, na ile walk opiewa twój kontrakt z KSW? Pomidor. Pomidor, ale możemy jeszcze się spodziewać ciebie co najmniej raz. Na pewno mnie tutaj zobaczycie, bardzo mi się tutaj podoba i tak jak mówię, nie przyszedłem tutaj po prostu, żeby być, tylko walczyć o najwyższe cele. I tego ci życzymy. Możesz być dumny ze swojego występu. Wspaniały debiut i celebruj. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie za wywiad, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Paulina Klimek. Jesteśmy w Tarnowie i w trakcie jest gala KSW 97, ze mną Sergiusz Zając. Pojedynek numer 3 kończy w błyskawiczny sposób, w błyskawicznym tempie, minuta 36 sekund. Tyle wystarczyło, żeby pokonać Klebera i sposób, w jaki to uczyniłeś, no iście dewastujący. Ta przewaga siły była naprawdę imponująca. No, skoro tak pani twierdzi, że była imponująca, to miło. Co mogę powiedzieć? Cieszę się, że ta walka się zakończyła w ten sposób, chociaż chciałbym, żeby potrwała 3 rundy, ale nie ma co narzekać. Myślę, że po takim występie jeszcze będziesz miał okazję, żeby się rozkręcić i więcej rund nam tutaj zaprezentować. To jest twoje 7. zwycięstwo w karierze i po raz 3 od bardzo, bardzo niedawna te łokcie zdają egzamin. 3. raz kończysz poprzez łokcie. Co w nich takiego niemożliwego, że każdy pada? No, kurczę, nie wiem, może potrafię dobrze zadać, ale to mi się wydaje, że każdy zawodnik, jeśli dobrze uderzy łokciem, to każdy padnie. Ty jednak mimo wszystko potrafisz to znaleźć ten moment, bo wy szkolicie się na etapie waszych obozów z każdej płaszczyzny, musicie być kompletni wyszkoleni, wytrenowani również pod swojego rywala, ale żeby znaleźć ten moment w walce, to jest najważniejsze. Powiedz mi, jaki plan na ciebie i na ten rok? Czy twój kontrakt opiewa najwięcej walk z organizacją KSW? Były tam jakieś propozycje, na ten moment nie pamiętam dokładnie, co tam jest zatwierdzone. Skupiałem się na tej walce, żeby się do niej przygotować. Mi się wydaje, mam nadzieję, że teraz po tej walce udowodniłem, że mogę tu zostać śmiało. Co dalej? W październiku miałem walczyć o pas Babilonu. Aktualnie walczyłem tutaj. Ta wygrana, mam nadzieję, że nie dyskwalifikuje mnie walki o pas, bo bardzo chciałbym ją stoczyć, mimo tego, że już tutaj mogę walczyć. Także chciałbym zrobić ten pas Babilon na pamiątkę. W takim razie trzymamy kciuki za wszystkie twoje przedsięwzięcia, które będą w tym roku i nie tylko. Mamy nadzieję, że zobaczymy cię kolejny raz. I jeszcze jakbyś w 3 słowach, albo pokrótce, tyle ile chcesz, mógł opisać dyspozycję swojego rywala, czy czymkolwiek cię zaskoczył. Tak naprawdę to była krótka walka, ale co poczułeś od niego, kiedy mieliście te kilkadziesiąt sekund na dzielenie klatki? Co czułem? No, ciężko powiedzieć, no bo ta walka, jak wszyscy widzieli, była krótka, także ciężko coś było, można było stwierdzić. No, uderzył tam gdzieś, coś zablokowałem, ale no, nawet na blok to ważyło, także tutaj każdy, no, trzeba było uważać na każdy cios. Kleber jest bardzo doświadczony, także trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Sergiusz, jeszcze raz bardzo, bardzo gratuluję. To był wspaniały debiut, możesz być z siebie dumny, imponujące zwycięstwo i oby tak dalej. Celebruj. Dziękuję, cieszę się bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. Dziękuję, Sergiusz. Proszę Państwa, jesteśmy w trakcie ferworu gali KSW 97. Jesteśmy w Tarnowie, a ze mną Dzik, Albert Odzimkowski, wersja 2-0. Trzecie zwycięstwo z rzędu przed czasem. Są klucze do sukcesu, między innymi Daria, ale to te pięści robią robotę przede wszystkim. No tak, dziękuję za takie miłe słowa. Tak, Daria zrobiła mega robotę, ale powiem wam, że ciężkie były te przygotowania. Już nie chciałem mówić, wyszła mi 2 miesiące temu przypuklina kręgosłupa, nie mogłem w ogóle robić zapasów, nie można było kopać. I tak ja mówię, no nie mogę, bo wiem, że źle na mnie działają takie długie przerwy. Wypadłem właśnie wtedy z walki z Dominikiem. Ja lubię się często bić i rzeczywiście było ciężko. Ciężko było. Nie można było biegać, nie chcę tak narzekać i tak dalej, ale teraz mogę powiedzieć, już nie powiem pod walką, że teraz już walka wygrana, to można powiedzieć. Dlatego mega robotę zrobiła Daria, która specjalnie ze Szczecina przyjechała dzisiaj. Mówię, Daria, kurczę, mówię, słabo się czuję, mówię. Daria mówi, dobra, 8 godzin, jestem. I Daria tutaj stoi, wsiadła w samochód, przyjechała. Nie wiem, tam do mandatów się dorzucam oczywiście i dziękuję jej bardzo i pamiętajcie, że wszystko siedzi w waszej głowie i ja sobie to przede wszystkim po raz kolejny udowodniłem.
Albert, to jest imponujące, bo jak teraz zdradzasz nam, uchylasz tego rąbka tajemnicy, że była przepuklina kręgosłupa i właśnie tak naprawdę zapaśnicza akcja, ona odmieniła ten bieg wydarzeń, że udało Ci się tak elegancko taką fajną rotacją odwrócić Dawidak, położyć go i już potem dokończyłeś dzieła, więc czasem tak jest, że te nasze bolączki stają się naszym motorem napędowym i tak tutaj było. No, trzeba podziękować wszystkim doktorowi Damianowi Zaborowskiemu, który mi wstrzykiwał blokady w ten kręgosłup. Na koniec już nie mogłem robić blokady, bo bym nie zrobił wagi, bo to wiadomo, ta blokada trochę trzyma wodę, ale o dziwo 2 tygodnie przed puściła mnie troszeczkę i robiłem już zapasy, trener się darł na treningu, mówi, no bijesz się z bokserem, jeszcze cię uwali, czemu nie robisz tych zapasów? Mówi trener, no nie mogę, no i bo się złościł, bo na przykład na 4 rundy robiłem 3 wejścia, no ale w ostatnim sparingi też były różne, ale teraz jednak po raz kolejny to pokazuje, że ja wcześniej tak miałem, że to sparingi, wiesz, mistrz sali i tak dalej, a gdzieś tutaj wychodziłem, paliłem się, a po prostu mam 35 lat, mam wspaniałą rodzinę, 2 synów i po prostu nareszcie zacząłem się od 3 walk tym cieszyć i po prostu bawić. Naprawdę też się cieszę, że Bóg mi tak zesłał takie szczęście, że mam takie ciało. Byłem po 11 operacjach, teraz się mogę bić w największej organizacji na świecie. Mam fajną pracę, mogę komentować, pracować w kanale sportowych. Mam niesamowite szczęście wszystkim do ludzi i naprawdę wszystkim tego życzę. Dobrze, to ostatnie ode mnie, nawiązujące do Twoich wcześniejszych wypowiedzi. Powiedziałeś, że lubisz się często bić, że to na Ciebie dobrze wpływa i zahaczyłeś za wadiacko o KSW Stoi zbieranie ekipy. Rozwiń proszę wątek. Słuchaj, ja mam 35 lat. No, tak myślę, że 3-5 lat kariery nie zrobi KSW Stogal w 5 lat, a fajnie by było na takiej 3-cyfrówce pierwszej zawalczyć. No to by było na pewno jakieś takie moje marzenie. Nie wiem, czy jak to będzie z Koloseum i tak dalej, ale to na pewno to jest wielkie wyróżnienie dla zawodnika. No i czułbym się bardzo zaszczycony, a ekipa liczna i śliczna jak zwykle czeka, żeby za mną przyjechać. Dokładnie i tym samym tą sympatyczną klamrą zamykamy nasz wywiad. Gratuluję podwójnego hat-tricka. Przypominam, że 3 walki z rzędu wygrane, 3 skończenia przed czasem. Coś imponującego. Cieszymy się z tej wersji Alberta 2.0. Jest dzik, wszystko jest w porządku. Celebruj. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Paulinka, za Ciebie również trzymam kciuki. Jesteś bardzo fajną osobą, również popieram ogólnie Twoje nastawienie do życia, również jesteś z wielodzietnej rodziny. No i słuchajcie, wierzcie w siebie i pamiętajcie, że cieszcie się życiem i wszystko siedzi tutaj i próbujcie. Wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję serdecznie. Piąteczka. Proszę Państwa, kobiety też potrafią i nie tylko w kobiece przywary. Mamy tutaj męski sport, mieszane sporty walki. Z nami Wiktoria Czyżewska, która razi prądem wysokim kopnięciem swoją rywalkę Ariany Castaniedę. W sposób fenomenalny zamknęłaś wszystkim buzię, a tym, którym otworzyłaś, to po prostu szczeny, kopary opadły. Tak, powiem Ci szczerze, że to był bardzo dla mnie trudny okres, tym bardziej, że ta walka sierpniowa kojarzyła mi się z tą przegraną z Sandrą Sukar i bardzo długo mi zeszło, żeby ułożyć sobie to w głowie, że ten scenariusz się nie powtórzy, bo ja lubię sobie wyolbrzymiać i się bałam, że po prostu może być znowu to samo, ale w momencie, w którym widziałam, że waga przebiegła, robienie wagi perfekcyjnie, rozgrzewka i rozruch perfekcyjnie, no to wiedziałam, że walka będzie dobra. Na początku nie mogłam wyczuć mojej przeciwniczki, bo rzeczywiście no, była taka dziwna, można powiedzieć, ale fajnie, że udało się tego high kicka wsadzić to w taki sposób, że nie trzeba było dobijać. Wiktoria, szybki przegląd Twoich statystyk. Masz 4 obecnie wygrane w profesjonalnym MMA mimo tak młodego wieku. Wszystkie skończone przed czasem. Ty, nie wiem, obrażona jesteś na sędziów, czy nie? Ufasz im, jeżeli chodzi o te decyzje? Czy po prostu tak jest, że z Twoim wiekiem ta tężyzna, ta siła fizyczna wzrasta? Co będzie, kiedy Ty osiągniesz faktyczną dojrzałość taką organizmu? Nie chcąc się chwalić, ale 17 amatorskich walk też mam przed czasem zrobionych. Także no tak to wygląda, ja lubię kończyć walki przed czasem, widzę, że wszystkim się podoba, włodarzom się podobało, także jestem zadowolona, mój trener sam mówi, im krócej na niebezpiecznej ziemi, tym lepiej i tego będę się trzymała póki co. No i co, chyba jakiś apel o bonus, co? Bo tutaj zdecydowanie możesz śmiało o to wystąpić. Chciałabym bonus, ponieważ nie miałam wakacji i marzy mi się teraz wylecieć gdzieś na 2 tygodnie, także fajnie było, jakby ten bonusik wpadł. Dokładnie, kobiety mają swoje potrzeby, na waciki musi być. No i co, jakieś 3-4 podziękowania i myślę, że dalej możesz celebrować tak tylko jak lubisz. Nie sprawiajmy, żeby wywiad był dla Ciebie większą bolączką niż walka. Chciałabym przede wszystkim podziękować moim trenerom, szczególnie mojemu głównemu trenerowi Marcinowi Kijowi, ponieważ bez niego na pewno bym nie wyszła tutaj w takiej formie i tak naprawdę to on wie,
wierzył we mnie od początku i wiedział, że ta walka przebiegnie zgodnie z planem. Mojemu menadżerowi Arturowi Kornikowi-Solińskiemu, oczywiście kibicom i sponsorom, bez których no nie mogłabym w 100% skupić się na trenowaniu. Dziękuję bardzo. My musimy się skupiać na tym, jak ty się rozwijasz, dajesz nam fenomenalne show i ty właśnie jesteś koniem pociągowym tego, co nazywa się kobiecym MMA, bo tyle, ile słów zwątpienia, te wszystkie je wymazujesz jak gumką ołówek po prostu w zeszycie. Jest to fenomenalne, rób tak dalej, dziewczyno. Dziękuję bardzo, trzymajcie za mnie kciuki, dzięki. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, z tej strony Paulina Klimek i jesteśmy w ferworze gali KSW 97. Znajdujemy się w Tarnowie, a ze mną Muslim Tulszajew, który dopiero w tym roku debiutował w KSW niedawno na fenomenalnej gali Epic. Pokazałeś się z rewelacyjnej strony, trochę czasu minęło i dokładasz kolejne zwycięstwo, już drugie, ale 12 w karierze. Fantastycznie i dość brutalnie rozprawiasz się ze swoimi przeciwnikami. Czy jesteś zadowolony ze swojego występu? Bardzo. Jeśli krótko można. Można... Bardzo jestem zadowolony. Był plan postawiony przez trenerów i pełnie wykonałem go. No, powiedział trener, jak prawa noga będzie boleć, a ona się nawet opuchnięta, to robiliśmy wszystko dobrze. Tak więc ten łokieć miał być nie z takiego dystansu, ale był z takiego dystansu, ale doprowadził do zwycięstwa. Dziękuję. Czy ty widziałeś, że w trakcie im dalej w walkę idziecie, tym bardziej Marcin był wycofany, uciekał, obchodził klatkę i trochę oddawał tobie inicjatywę, tak naprawdę mentalnie go trochę tak złamałeś. No to była taka praca postawiona, rozmowa z narożnikiem, walka, presja, iść do przodu. No i trenerzy tak postawili, że po pierwszej połowie pierwszej rundy będzie już wszystko na naszą korzyść szło. A tak trafił dobrze, się zakręciło jak w betoniarce, ale było dobrze. No. No jak na skromnego Czeczena, to co oczywiście jest prawdą tutaj na ściance medialnej, ale w klatce to się pięknie popisujesz, jesteś eksplozywny, szukasz nawet latających kolan, szukasz takich technik, które cieszą oko. Powiedz mi, jaki teraz plan masz na siebie i na ten rok i na KSW, jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa? Trzeba robić, nie? Samo się nie zrobi, jak mówił ten duży pan nasz Podzianowski. Ja trochę boli, ale myślę, że styczeń można byłoby, nie? Jeszcze raz, tak żeby było, że 3 walki w rok, a w lutym walczyłem, tak więc ja jestem zawsze otwarty, młody, jeszcze głodny. KSW daje mi była walka o 5, dała mi taką motywację 2 razy w dzień iść na salę, tak więc jeszcze 5 mamy, to chcę teraz tą 3, to będzie dalej, nie? A pokaz fajnej walki, jak to nałożył na mnie pracodawca, czyli KSW, jak opublikowali tą walkę, że walka na fajerwerki, a później chodzę tu, tam, mówią o jaki ten krakowski taki, a ja wiem, że on jest taki dobry. I to jest motywacja od wszystkich, co czerpię a jak pracodawca mówi, że będą fajerwerki, to trzeba robić, nie, że pracodawca mówi jedno, a pracownik robi coś drugiego, tak więc mam nadzieję, że się podobało. No, oczekiwania myślę, że i szefa, i publiczności są spełnione. Ostatnie pytanie, Muslim, ode mnie. Czy jest ktoś w KSW lub poza KSW, z kim bardzo chciałbyś skrzyżować rękawice w twoim kolejnym pojedynku? Czy chciałbyś kogoś wyzwać? Szczyt. Ja miałem na myśli jedną walkę, stąd przyszedł też pomysł tych łokci, był też, ale krótko przed walką opublikowali jego walkę, on walczy teraz z Zelewskim, z chłopakiem takim, co znam. Ten pociąg latwijski, ekspres, chciałem, bo też wygrał, jakiś ekspres tam, chciałbym zostać siedzińskim konduktorem w tym pociągu, tak więc byłoby fajnie, ale ma już walkę, ale ja chcę tą 3. Ja chcę. Panie dyrektorze, wygrałem walkę, nie? A to idzie. Nie stawiał na mnie. Rozumiem. W kornerach postawił na krakowiaka, ale to nic. Opuszczę mu, później go pobiję. No dobrze, my w takim razie trzymamy cię za słowo i wszystkie twoje obietnice, póki co fantastycznie nam się tutaj prezentujesz. Czekamy na więcej. Dużo teraz arbuzów w nagrodę życzymy, smacznego i celebruj. Dziękuję. Będziemy robić dalej. Tobie też dziękuję. Dziękuję.
Proszę Państwa, nadal trwamy w ferworze gali KSW 97. Jesteśmy w Tarnowie, a ze mną zwycięzca kolejnej walki Igor Michaliszyn. Kolejna walka dla Ciebie na plus. Wracasz na zwycięską ścieżkę i tym razem, tak jak powiedziałeś w klatce, powtórzę Twoje słowa, rozsądnie, metodycznie. To miało być wszystko zgodnie z gameplanem, który ustawił trener Tomek Bronder. I dlaczego antygrappling? Dlaczego mocno striking? No jestem po prostu przeciwnym obozem do mojego rewanżowego przeciwnika. Nie no, oczywiście humorystycznie, tak. Wiedziałem, że po prostu Brazylijczyk stroną jest, najmocniejszą jest parter i to miała być przede wszystkim bardzo mądra walka taktyczna. Taka też była. I chciałem po prostu pokazać, bo to wiecie, to też nie jest łatwe kontrolować tak emocje, nie rozwinąć tych swoich umiejętności, które się ma, tylko zawalczyć w metodyczny i taktyczny sposób. Tak było, jestem z siebie bardzo zadowolony, trener tak samo, bo zrealizowaliśmy gameplan w 100%, a wierzę, że realizowanie planów to jest klucz do tego, co robimy. I gdybyś już miał tak porównać te dwa doświadczenia, które masz, czyli móc pozwolić sobie się podpalić i iść właśnie za tymi emocjami, gdzie w klatce czasem to jest potrzebne, właśnie trochę rozpuścić tę krew, szczególnie kiedy na przykład zawodnik jest naruszony, a właśnie być takim metodycznym, skupionym i do końca mieć zimną głowę, to którą wersję siebie wolisz? Wiadomo, że ja też jestem za show i zawsze o tym mówię, że lubię widowisko, ale weźcie znowu pod uwagę, postawcie się w mojej sytuacji, że ja znowu 10 dni przed galą dostaję telefon, czy uratuję, pomogę tutaj w evencie, więc też nie miałem żadnego czasu, żeby się pod niego przygotować, bo byłem po mocnym obozie, musiałem już zacząć się wyświeżać. Więc ze względu na to po prostu postawiliśmy na mądrość. Ta waga, w której dzisiaj występowałeś, waga średnia, to jest Twoja waga codzienna, tak mniej więcej przybliżali te statystyki komentatorzy, że w takiej mniej więcej się poruszasz. Jak Tobie dzisiaj było? Ciężko, lekko? Jak oceniasz dyspozycję kilogramarzu? No, codzienna moja waga to jest ponad pół ciężka, bo na co dzień to jest 93-95 kg. Nie docenili Cię trochę. Troszeczkę, no. Słuchaj, szczerze? Tak. Byłem bardzo ciekawy, czy będę dużo świeższy, mobilniejszy, czy ta siła będzie większa. Teraz ta walka mi odpowiedziała na to pytanie, że jednak w 7-7 umiem się bardzo dobrze zregenerować i te siły, szybkość, witalność i kondycja w tej kategorii mojej docelowej 77 nie odbiega niczym od tej w 84. Owszem, jestem tutaj troszeczkę pełniejszy i ten jakby proces cały byłem bardziej uśmiechnięty, ale nie o to w tym chodzi, żeby być uśmiechniętym, trzeba się poświęcić, tak, żeby sięgnąć po te największe laury, więc na razie walczę i wyszarpuję to, co chcę w kategorii 77 kg. Dokładnie tak, a na uśmiechy tak czy siak przyjdzie jeszcze tutaj czas, Ty już wiesz, że są takie momenty, kiedy uśmiechać się można z powodu właśnie walk do woli. My Tobie gratulujemy właśnie mądrego, bardzo roztropnego występu. MMA to są szachy, nie można też o tym zapomnieć, więc gratulujemy tej zimnej głowy oraz strategii, którą uknuliście razem z trenerem i z Silesianem, z całym Twoim narożnikiem. Gratulujemy też ekipie, która jest przy Tobie niezastąpiona. Słuchaj, takich ludzi mam przy sobie, naprawdę, takich ludzi, cała ekipa ze mną jeździ, moi przyjaciele z klubu, czy z Dąbrowy, moja dziewczyna Weronika, moja rodzina Artur, który też naprawdę jest wspaniałą osobą, mogę na niego liczyć w każdym aspekcie, naprawdę czuję. Słuchaj, przyjeżdżam z całą familią tutaj na te walki, spędzamy super czas, idziemy sobie coś zjeść. To jest taka przygoda życiowa, słuchaj, te walki. Tak to doceniam, że obrałem taką ścieżkę w tym swoim życiu, że tak mogę się spełniać, że tak moje życie wygląda z takimi osobami. Naprawdę jestem tak wdzięczny, no, że ciężko to opisać słowami, ale wierzę, że ta przygoda będzie trwała jak najdłużej i życzę sobie tego, żeby z taką rodzinką cały czas podróżować. My też mamy taką nadzieję, że to będzie trwało z Twojej strony jak najdłużej i również jesteśmy wdzięczni za emocje i widowiska, które nam dajesz. Igor, dziękujemy, celebruj. Ja również dziękuję. U mnie celebracja wygląda w następujący sposób. Pakuję się w auto, przepakowuję się jutro do Warszawy. Idziemy na sushi z Weroniką, z Arturem i z Lilą i w poniedziałek lot do Miami. Tydzień luzu, może 2, bo czuję, że troszeczkę nogi mam zbite. I mocny obóz przygotowawczy i widzimy się w listopadzie. Do smacznego ryżu, małego jetlagu i potem już zaszalej tam w Ameryce. Wszystkiego dobrego. Ja również. Dzięki, Paulinka.
Proszę Państwa, znajdujemy się w Tarnowie i za nami co-main event gali KSW 97. Z tej strony Paulina Klimek, a ze mną przebojem wdziera się i debiutuje. Debiutuje w co-main evencie Bruno Azevedo Macaku, który swoim grapplingiem po prostu sprawia, że szczęki opadają i niesamowitą kontrolą, niesamowitą pewnością siebie wygrywa w drugiej rundzie przed czasem z naprawdę mocnym Oleksim Poliszczukiem. Congrats on your fantastic, phenomenal debut, because it's a debut. It's co-main event in one, and it's a splendid finish in second round. How happy are you right now? I'm so happy. It's long time ago. I waiting for an opportunity like that in my life, and then today I could come here and make a good fight and made a good fight. And so I don't have words to explain what I'm feeling right now. Zapytałam Bruno, jak czuje się w okolicznościach debiutu w KSW, skończenia przed czasem i występu w co-main evencie, więc też trzy rzeczy się nakładają. Bruno odparł, że nie ma słów, którymi mógłby wyrazić swoje szczęście i że całe życie czekał na taki moment, na taką okazję, która właśnie się wydarza. So basically, what was the game plan for this one? We could see splendid technique when it comes to grappling, jiu-jitsu, squeezing and total control of your opponent. But what was the plan in general? Was it the case? Yes, you have this plan to start the fight. You work a little bit strike, but he's taller than me, and then yeah, that was strategy. So I train strike. I live in Thailand. I train Muay Thai every day, but you know, if he has chance to win this fight, it's just strike, you know, on feet, and then. I don't want to give chance to him to win, you know. So I think the best way is take him down. Of course. Zapytany o strategię, Bruno wyznał, że wiedział, że Oleksii ma przewagę swoich zasięgów, przewagę wzrostu i Bruno tutaj wyświadczył, że trenuje w Tajlandii, na co dzień robi też tajski boks, ale potrzebował takiego sposobu, który da mu pewne zwycięstwo, co właśnie dało mu jiu-jitsu. So, what is your idea for you and KSW and the contract and the fights and this year? How do you see your future so far? We signed contract for 5 fights. It was my first fight now, and then I think you see each other many times here. Alright. My plan is to be champion here, champion. Simply. Yes, my plan is to be. I come to be champion. The new king has coming. Okay, objective is clear. Zapytałam Bruno, jakie w takim razie są jego cele. Mówi, że cele są bardzo proste, ma kontrakt na 5 walk i jest tutaj po to, żeby być mistrzem. So, the time is yours right now. Celebrate. It was a splendid performance. Congratulations on that and congratulations also to your fantastic team. Thanks so much. Amazing. Thank you so much. Thank you. Proszę Państwa, gala KSW 97 w Tarnowie dobiegła końca. Było to wspaniałe wydarzenie. 9 pojedynków za nami, a walkę wieczoru dzisiaj wygrywa Mateusz Buffa Szafel. Jest to pierwsze zwycięstwo dla organizacji KSW, wyczekany po 2 latach serii porażek i chciałam zapytać, jak wyjątkowo Mateusz smakuje to zwycięstwo? Então, você conseguiu fazer a sua primeira vitória no KSW, mas também a sua primeira vitória depois de 2 anos, né? Qual é o sabor dessa vitória agora? Como está se sentindo agora? Primeiro, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui no KSW. Só eu sei o quanto que eu precisava dessa luta, dessa vitória. A luta foi trocada, teve uma troca de adversários, mas só eu sei o quanto que eu precisava dessa luta, dessa vitória. Depois de 2 anos sem vencer uma luta e como é bom sentir esse gostinho de vitória de novo. Akurat okoliczności tej walki były takie, że tam była jakaś zmiana rywali, no ale no mimo wszystko tylko ja jestem w stanie, jakby tylko ja wiem, jak bardzo potrzebowałem tego zwycięstwa i no naprawdę czuję się teraz jak w niebie po tych 2 latach. No ten zwycięstwo smakuje naprawdę wyjątkowo. Tym bardziej, że jest to zwycięstwo w walce wieczoru, więc była to najważniejsza walka tego wydarzenia. Szymon próbował swoich zapasów przede wszystkim, kleił się tobie do nóg, ale u ciebie było, można zauważyć, bardzo szybkie ręce. Twój boks naprawdę przecinał powietrze, to było imponujące. Então, o Simon tentou muito, fez várias tentativas de wrestling, ele tentou pegar as suas pernas, né? Mas deu para perceber primeiramente o seu boxe, os seus braços muito rápidos, que a gente ficou muito impressionado com o seu boxe, com a sua trocação. Então, como eu falei na entrevista antes, eu vi o Simon há 2 anos atrás, a gente lutou no mesmo evento.
E desde então eu comecei a pesquisar sobre ele, a conhecer ele, porque eu acho que como lutador do peso pesado eu preciso conhecer todos os atletas da categoria, pelo menos a maior quantidade possível. Eu sabia que meu boxe era mais rápido que o dele, então eu treinei muito mais isso. Eu sabia que em algum momento da luta ele ia tentar a queda, porque esse é o forte dele, mas eu sabia que era o single leg, porque ele, 90% das vezes, ele faz o single leg. Então essa defesa de queda minha ela é muito boa, não só para essa luta, mas treinei um pouco mais para ela, mas essa defesa de single leg minha, ela é boa mesmo. Więc już przecięliśmy się na evencie innej organizacji z Szymonem 2 lata temu, już tak jak wspominałem zresztą w trailerze, zacząłem go wtedy jakby w pewnym sensie analizować, ponieważ uważam, że każdy zawodnik powinien jakby w pewnym sensie znać swoich potencjalnych rywali. Wiedziałem, że mój boks na jego tle będzie wyglądał szybciej, więc bardzo, bardzo dużo czasu i dużo energii włożyłem w to, żeby ten element trenować. Wiedziałem też, że Szymon będzie szukał sprowadzeń i będzie próbował wyłapywać jedną nogę, bo w 90% przypadków właśnie tej techniki próbuje. Także też byliśmy na to przygotowani, bardzo, bardzo dużo to trenowaliśmy i jesteśmy zadowoleni z efektów. Ostatnie pytanie ode mnie i możesz dalej celebrować. Jaki masz pomysł na siebie po tym zwycięstwie na ten rok i na przyszłe pojedynki? A última pergunta é sobre o seu plano agora, para o futuro, para esse ano e para o futuro, nos anos que vêm. Então, eu sei que vai ter um QSW em Paris. Eu adoraria lutar na França. E o que vai ser do meu futuro no QSW eu não sei, mas como eu falei em cima do octógono, eu amo muito esse evento. Há muitos anos atrás eu mandei uma mensagem no Instagram do KSW pedindo para lutar, que acho que ninguém falou isso aí. E é isso, cara. Eu também quero falar também que dentro da minha academia tem caras muito bons. Peço que o KSW também abra a porta para esses meus companheiros de treino, o Luan Santiago, o Miau, o Geraldo, o Caio, Pedro, enfim. Więc przede wszystkim doszły mnie słuchy, że w tym roku ma odbyć się jeszcze gala w Paryżu, więc bardzo chciałbym zawalczyć we Francji. No a co do dalszej przyszłości, no chciałbym, żeby ona się przede wszystkim to była związana z KSW. Uwielbiam tę organizację, jak już wspominałem też kiedyś przy okazji KSW Epic, z tego co pamiętam, że dawno temu wysłałem na Instagramie właśnie wiadomość do KSW, prezentując siebie oferując siebie jako zawodnika. Chciałbym też, żeby KSW zainteresowało się innymi, tak jak już wspominałem w oktagonie, innymi zawodnikami z mojej ekipy. Jest tam Luan, Miał, jest tam kilku innych świetnych zawodników, którzy naprawdę zasługują na swoją szansę tutaj. Także no, zostawiam wszystko w rękach KSW i mam nadzieję, że moi przyjaciele też dostaną swoją szansę. Dziękujemy bardzo za ten pokaz i teraz możesz świętować. Gratulacje. Muito obrigado, parabéns, é hora de comemorar agora. Muito obrigado. Você não sabe o quanto que eu queria troféu dourado daquele ali na minha casa. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałem, żeby to złote trofeum trafiło do mojego domu. Muito obrigada. Dziękuję.